Kojarzycie pokój? Jesteśmy z powrotem, słuchajcie. Z powrotem w pokoju w Miami. I oczywiście jak zawsze po powrocie jest syf. Zawsze ja mam problem z rozpakowywaniem moich walizek, więc mam je wszystkie tutaj za łóżkiem. Ale zajmiemy się tym dzisiaj. Dzisiaj jest poniedziałek, wróciłam w piątek wieczorem. Spędziliśmy super weekend z Tomasem. Byliśmy na basenie, obejrzeliśmy Stitcha w kinie. Po prostu kompletnie skorzystaliśmy z tego weekendu. Dzisiaj on już jest z powrotem w pracy, a ja ogarnę swoje żyćko. Pazury musimy zmienić, rozpakuję walizki, idziemy do banku i różne rzeczy. Zabieram was ze sobą. W ogóle patrzcie, jak nasza bazylia zasuwa. Czy wy to widzicie? Basil, you're looking so grown up. Trochę te listki tutaj widzę opadają, ale Boże, jak to pachnie. Tak, nasza bazylia ma na imię Basil, więc jak od teraz będę mówiła Basil, to będziecie wiedzieć, o kogo chodzi. A tutaj spójrzcie na to. Zerwałam raz kilka listków, abyśmy mieli do wody. Porobiliśmy grilla ze znajomymi. Zostawiliśmy w tym słoiku z wodą i bazylia naprawdę nie potrzebuje dużo, aby rosnąć. Patrzcie na to, w życiu się tego nie spodziewałam. Ale jak byłam w Warszawie, to kupiłam sobie magnes. Po prostu tak mi on daje Warszawa vibes, że no musiałam zabrać i pomyślałam, że przyczepimy sobie z Tomasem na lodówce w naszym przyszłym miejscu, gdzie będziemy za miesiąc, bo za miesiąc już się muszę stąd wyprowadzić i zobaczymy, gdzie nas poniesie, gdzie my wylądujemy i po prostu tam na lodówce sobie zaczepię, żeby mieć takie, wiecie, taką przypominajkę o Warszawce. W ogóle słuchajcie, moja obsesja na punkcie tipsów się nie zmieniła. Byłam w Polsce, zrobiłam sobie tipsy w przeciągu pierwszego tygodnia. Nosiłam je przez 3 tygodnie, zaczęłam je sobie zdejmować, te, które mi już tam, wiecie, tak delikatnie odchodziły. Nie musiałam iść do kosmetyczki w Polsce ani razu. I wróciłam, mam ładne paznokcie. To jest niesamowite, więc ja je, wiecie, nałożyłam, później je zdjęłam i nałożyłam znowu. Mam ciągle zarobiste paznokcie. Tak, te co miałam teraz są te. Trochę tak jak wiecie, no niezbyt w moim stylu, bo one są takie 3D i tu mam trochę taką, no ale dobra. A teraz mam takie, patrzcie na to, jakie śliczne. Teraz będę miała takie pazurki. Wciąż jestem w trakcie tej misji, aby znaleźć sposób, jak najłatwiej je zdejmować, bo nakładanie proste. Trzymają się świetnie, wyglądają zarąbiście, wyglądają dokładnie jak hybryda. Tak jak ja wam mówiłam, ja mam kurs w ogóle na na hybrydę rosyjską, jak to mówią tutaj, ale u nas to jest po prostu dobrej jakości hybryda. Więc mam kurs, więc gdybym była w Polsce, to mogę robić paznokcie. Mogłabym być kosmetyczką. Ogólnie no mam taką pasję, jeśli chodzi o paznokcie, więc jak ja je nałożyłam i miałam takie papier, gdyby ktoś do mnie podszedł i mi pokazał te paznokcie, ja bym nie była w stanie powiedzieć, że to są tipsy, bo to wygląda po prostu tak dobrze. I to by były takie, wiecie, ja bym na to spojrzałam, miała takie wow, chodzisz do jakiejś super kosmetyczki, masz pięknie zrobioną hybrydę, nie? Więc no jestem wciąż przeszczęśliwa, bo jest taniej, szybciej, dobrze zrobione, zabierasz je ze sobą, jedziesz na wyjazd. Ile razy miałyście taki problem, że jedziecie na wyjazd albo wracacie właśnie tak do swojego kraju, czy cokolwiek i musicie umówić się na wizytę. I wiecznie, wiecie, godziny są pozajmowane, trzeba się umawiać miesiąc przed, żeby w ogóle mieć jakiś wybór tych godzin. Jest dużo fajnych kosmetyczek, jest dużo niezbyt fajnych, że idziemy, wydajemy pieniądze i nawet nie jesteśmy zadowoleni z wyniku. Na pewno wszystkie we've been through that, right? We've been through that. Widziałam trochę komentarzy, gdzie ludzie mówią, o, tipsy są, wiecie, no słabe i to kiedyś było i to tanio hype. Mam, że się nie dziwię, że ludzie tu mówią, bo ja też tak myślałam. I powiem wam, że jak ja byłam w Polsce, poszłam do Rossmana, do Hebe, do Sephory, kupiłam chyba 4 różne firmy tipsów. Ja się nie dziwię, że my mamy taką stygmę na ten temat, bo są one do dupy. Wyglądają źle, są cienkie, mają zbyt mało rozmiarów, wiecie, mamy różne rozmiary płytek naszych, więc jest zbyt mało rozmiarów w porównaniu do tych, które są dostępne tutaj w Stanach. I wyglądają one po prostu jak tipsy, wyglądają sztuczne, one nie są ładne. Więc się nie dziwię, że tak mówicie, no bo ja też tak uważam, dlatego mi to nigdy nie przyszło do głowy, żeby w ogóle próbować tipsy. Do momentu, aż je zobaczyłam, widzę, że są tańsze niż pójście do kosmetyczki. Miałam takie, dobra, spróbuję, najwyżej stracę. Game changer. Dobra, tniemy. Możecie mi dać znać, co uważacie o tipsach właśnie, czy też wam się one kojarzą po prostu z tipsami z przeszłości, które są tanie, słabej jakości w ogóle. Czy jest to coś, co byście wypróbowały, czy byście zamówiły nawet ze Stanów, żeby zobaczyć, czy wam się to podoba. Jestem bardzo ciekawa, co o tym sądzicie, ponieważ, no mówię, dla mnie to jest game changer. Ja jestem zakochana w tym, po prostu wow. Hey Siri, set a timer for 15 minutes. 15 minutes starting now.
Jedna ręka już zrobiona, przygotowuję sobie wodę na drugą rączkę, chociaż tutaj już też mi 2 zeszły. Done! Patrzcie, jakie śliczne. I co 10 minut? Zajęło mi to jakieś 10 minut. Ileż ja bym za to kasy tutaj zabuliła, żeby mieć taki design na paznokciach. Ile czasu by to zajęło? Ja wam mówię, proszę dajcie mi znać, jeśli robicie sobie paznokcie, czy to jest coś, co w ogóle by was zainteresowało, czy chcielibyście spróbować tipsy, czy nie. Cokolwiek jest w waszej głowie, proszę dajcie mi znać, bo ja po prostu jestem pod takim wrażeniem i bardzo bym chciała z kimś o tym porozmawiać. Jak napiszecie komentarz i chcecie, to proszę napiszcie swojego Instagrama, ja z wielką chęcią pewnego poranka, kiedy piję sobie kawkę, bym popatrzyła na wasze Instagramy, coś polekowała, zerknęła, co tam u was, jak tam, z kim ja rozmawiam i w ogóle. Dobra, koniec o paznokciach. Koniec o tych pięknych, super paznokciach. Koniec. Zrobione. Dobrze wiecie, jak bardzo nie lubię rozpakowywać walizek i słuchajcie, zrobiłam to naraz, jestem z siebie dumna, jest czysto, w końcu jest przejrzyście w tym pokoju, a teraz jedziemy do banku. Ale pogoda, słuchajcie, 34 stopnie, pełne słońce, no tam jakieś minimalne chmurki, ale upał. Wczoraj, tak jak wam mówiłam, byliśmy z Tomasem na basenie, ale dzisiaj chcę iść znowu, bo teraz właśnie przez to, że jest tak gorąco, to też woda w basenie jest ciepła, a to oznacza, że jest mega przyjemnie. Wracam teraz do domu, bank załatwiony, więc już tak, wszystkie takie najważniejsze rzeczy są zrobione, więc mogę wracać, zjeść i zobaczymy, co dalej. Wczoraj zrobiłam już mój meal prepping. Mam obiady na cały tydzień, dokładnie od poniedziałku do piątku. I każdy obiad taki sam. Kurczak, kuskus i brokuły. Ale nie narzekam, bo to jest po prostu... Długo mi zajmie, żeby mi się to przejadło, bo jest mega smaczne. Kocham brokuły, kocham kuskus, no i kurczak. Też dobry. Leciałam, to Tomas mnie przywitał z kwiatkami. Patrzcie, jakie piękne różyczki. Nice. Very nice. No cudna pogoda. Zielono, niebiesko, słonecznie. Pięknie. Jemy. Co tu się stanęło? Pierwszy raz robiłam kurczaka z takimi innymi przyprawami. Zobaczmy, jak to wyszło. Dobre, delikatne, ale dobre. Brokuły mi się nigdy nie znudzą, nie ma opcji. Jest właśnie 19:15. Zrobiłam taki deser, ale pokażę wam jutro, bo zapomniałam wam pokazać. A teraz idziemy na basen, żeby jeszcze skorzystać ze słońca. No, biorę piłkę, sobie podbijamy i poplanujemy nasze cele na... Wanna plan out our goals for this year? For now and the future, okay. Na teraz i na przyszłość. That was pretty good. You're doing great. Short. No. Oh. That's not short. But I need to be like this. Back in Miami. My abs are hurting. Okej. Ale ładna pogoda. Siedzę sobie i przeglądam różne prace, na które mogłabym zaaplikować. Powiem wam, że zobaczymy, co to z tego będzie. Jestem bardzo ciekawa, na czym to się to wszystko skończy, bo, że tak powiem, kiedy jest się międzynarodowym uczniem, to jest naprawdę ciężko znaleźć pracę. Mój brat czy Tomas, mój brat skończył inżynierię, Tomas skończył finanse, to wiecie, jest bardzo dużo ogólnie firm, które szukają tego typu osób, no nie? Więc na przykład obydwoje oni aplikowali na, nie wiem, 50, wiecie, prac dziennie. Dosłownie oni poaplikowali do jakichś ponad 100, pewnie setki po prostu prac przez cały ten czas, kiedy aplikowali i dostali może, wiecie, jedną ofertę pracy. A w mojej sytuacji, gdzie ja szukam czegoś, no wiecie, związanego z eventami, tych prac tyle nie ma. Ja, wiecie, szukam i może znajdę 10, do których ja w ogóle mogę zaaplikować, bo jeszcze zacznijmy od tego, że 80% ofert jest takich, że jest od razu napisane, że musisz być obywatelem Stanów, więc tam nawet nie ma sensu aplikować, bo od razu mnie wywalają, jakby nie ma opcji. Więc najczęściej, kiedy jesteś uczniem międzynarodowym, to jest po prostu taka gra matematyczna, taka statystyczna, że po prostu musisz zaaplikować do tylu, 200 prac,
No i tak statystycznie jedna powinna się zgodzić, wiecie o co chodzi. A u mnie nawet ciężko jest mieć aż tyle prac, do których mogłabym zaaplikować. No patrzę na różne rzeczy. Też wiecie, jestem taka, że ja, że tak powiem, już mam opcję, że mogłabym zostać i gdzieś pracować. Ale ja nie mam aż takiego parcia, że chcę zostać w Stanach, wiecie, za wszelką cenę, bo dużo uczniów międzynarodowych, zwłaszcza z jakichś krajów, które, wiecie, no w ich krajach się za dobrze nie dzieje, no to oni mają takie, że już chcą jakąkolwiek dostać pracę, tak? Aby po prostu zostać tutaj. A że tak powiem, tak jak dobrze wiemy, Polska nie jest złym krajem whatsoever. To mam takie, że nie chcę po prostu pracować byle gdzie, nie czuć się spełniona tylko po to, aby zostać w tym kraju. No chyba, że no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy, tak? No bo no jednak co jak co, ale Tomas tutaj jest, więc chciałabym tutaj być. Więc nie wiem, zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Szukam, patrzę na różne prace, głównie się staram patrzeć na prace zdalne, abym nie musiała spędzać, wiecie, no 2 godzin dziennie w jechaniu w jedną stronę do pracy i później w drugą stronę do pracy po godzinie. To już by mi zajęło po prostu całe moje dnie i wtedy mienie czasu na cokolwiek takiego mojego, to nie ma opcji. Poprzez takie moje rzeczy mam na myśli na przykład YouTube, spędzanie czasu z Wami, nagrywanie, edytowanie, wstawianie, a to jest bardzo czasochłonne. Tak, prace zdalne bądź part-time. To coś u nas to nazywa na pół etatu, ale o ile się nie mylę, możecie mi dać znać. Ja jak słyszę pół etatu, to w głowie mam 20 godzin tygodniowo, a tutaj part-time, czyli tak naprawdę częściowa praca, częściowy etat. Najczęściej to oznacza jakieś takie 30 godzin tygodniowo. Więc na przykład coś takiego też bym była tym bardzo zainteresowana, żeby pracować 30 godzin tygodniowo, żeby mieć właśnie ten czas na te inne rzeczy. Więc nie wiem, no siedzę, przeglądam, zobaczymy. Na razie sobie to wszystko zapisuję i zaczniemy przygodę aplikowania do różnych prac. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. This is what we're in right now. Tym się teraz zajmujemy. No. A przynajmniej fajnie, że mogę sobie tutaj usiąść na dworze. Jest piękna pogoda, nie jest za gorąco, bo jestem sobie w cieniu. Przed chwilą padało, wyobrażacie sobie? To jest taka typowa pogoda w Miami, że wiecie, jest pełne słońce i nagle deszcz pada. I nawet nie wiesz, skąd ten deszcz leci, bo jest po prostu pełne słońce, nie? Dobra, lecę dalej z tym. Dobra, robię sobie przerwę i idę na basen. Powiem wam, że zawsze jak idę na basen i chcę wziąć ze sobą materac, albo kółko, albo cokolwiek i idę sama bez Tomasa, jakoś jest mi tak głupio, jak chodzę przez te korytarze, jestem w tej windzie z tym wielkim, pompowanym cudem. Ale nieważne, nie jest to ważne. Ale dobra, co chciałam wam tak serio powiedzieć, to wczoraj zrobiłam deser, który wam wspomniałam tak bardzo szybko i zapomniałam wam nagrać, jak go robiłam, bo rozmawiałam z moją przyjaciółką wtedy. Ale spójrzcie, tak to wygląda. Są to jabłka w cynamonie, z cukrem, z płatkami owsianymi, z mąką, solą, tego typu smaki. I powiem wam, że to jest tak dobre, te jabłka zrobiły takie mięciutkie, tak pięknie pachnie w mieszkaniu, za każdym razem jak to podgrzewam. I dodaję do tego lody waniliowe, aby dodać czegoś chłodniejszego i słodkiego. I powiem wam, że to jest tak dobre. To jest tak dobre, ja się tego nie spodziewałam. To, co mnie najbardziej zaskoczyło, to jest to, że ogólnie do tego crumble, czyli do tych płatków owsianych z mąką, ta taka ala no kruszonka, ona mi wyszła bardziej słona niż miała wyjść, ponieważ zapomniałam, że tutaj każde masło już jest solone, więc ja nie dość, że dodam soli, to jeszcze używam masła, które jest solone. Ale powiem wam, że to po prostu tak przełamuje świetnie smak, to tak super wyszło. A, i dodałam jeszcze takie pociachane orzechy włoskie. I po prostu one się tak uprażyły, no mega. Bardzo polecam, wrzucę wam przepis w opisie, jeśli was interesuje. Nie zdziwcie się, bo tam nie będzie żadnych ilości podanych, ponieważ ten przepis, za którym ja szłam, też nie miał żadnych ilości, więc wszystko było na oko. No, kochani, kolejny dzień, kolejne zasuwanko. Już siedziałam na górze, na dworze i się zajmowałam tymi całymi pracowymi rzeczami. Teraz jeszcze pewnie myślę, że z 2-3 godzinki nad tym posiedzę i pojedziemy kupić prezent dla mojej koleżanki, tylko taki symboliczny, bo ma urodziny w weekend i spędzamy je na plaży. Widzicie, już się zdążyłam opalić. Od początku vloga już się opaliłam. Nice. Czuję, że wyglądam tak bardziej zdrowo. Jedziemy, będę jechała przez 30 minut i guess what? Oczywiście będę słuchała podcastu The Diary of the CEO. Już wam o tym wspominałam. Będę słuchać podcastu, w którym on rozmawia z kobietą, która jest numer 1 ekspertem w inwestowaniu. Very exciting, very interesting. Tak sobie spędzę te 30 minut w jedną stronę i 30 minut w drugą stronę. Jedziemy. Jeszcze zanim ruszymy, patrzcie jaka jest piękna pogoda, jakieś cieplutko, palemki, wszystko. Dobra. Idziemy do Anthropologie, bo widziałam, że tam mają taki ładny kubek i mam nadzieję, że mają go też, wiecie, w sklepie stacjonarnym, a nie tylko online, więc trzymajcie kciuki.
kochani, mamy to. Nie mieli tylko kubkę, więc wzięłam tą szklankę, którą wam zresztą pokazywałam. To jest ta taka przezroczysta, która ma tak trochę miejsce na dole, taką przestrzeń i tam w środku jest taka mała pomarańczka. Nie, wydaje mi się, że będzie tak super wyglądało, wiecie, jak macie napój i on tak jakby, no ala lewituje, można powiedzieć. I na dole jest ta szklana pomarańczka, bardzo fajna. Tak, i myślę, że może nawet to fajniej wyszło niż tamten kubek, który widziałam u nich na internecie. Dobra, wracam do domu, będę dalej ogarniać te wszystkie pracowe rzeczy. I co, kochani? Jeśli jeszcze nie subskrybujecie i wam się podobało, zapraszam do subskrypcji. A tak poza tym to do zobaczenia za tydzień, bądź w jakimkolwiek moim innym filmiku. Buziaczki, pa!